Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam ciepło na czytaniach miesięcznych na kwiecień i tradycyjnie zobaczymy dla Was ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przyszłości w tym miesiącu, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i związkowców i później zrobimy czytanie na pracę i finanse w podobnej konfiguracji. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzenia czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no bo wówczas można mieć takie szersze pojęcie i większą wiedzę na temat tego, co przyniesie dany miesiąc, tydzień itd., itd. Jak obliczyć swój ascendent? W opisie pod filmem znajdziecie link do strony, gdzie można to zrobić. Byki i byczęta, ja Was witam ciepło na czytaniu na kwiecień i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten czas. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Nowego albo zupełnie nie. Co odchodzi do przeszłości w kwietniu? Pojawiła się mała sprzeczność, ale może nie do końca. Zaraz zobaczymy. Jak Wy się przedstawiacie? No, całkiem nieźle. Zwłaszcza tak mi się wydaje, jeśli chodzi o sferę zawodową, ale do czytania na pracę i finanse przejdziemy później. Ja widzę tutaj na pewno, słuchajcie, poczucie doznania sprawiedliwości, jakby byki miały poczucie, że zostały sprawiedliwie potraktowane, zwłaszcza jeśli ostatnio było z tym różnie. Jaka będzie rada? I czego raczej nie robić, czego unikać? No dobrze, słuchajcie, czytanie całkiem przyjemne. Widzę tutaj dużo stabilizacji, ukojenia, podobnie jak u baranów, co jest całkiem nieźle, bo mój ascendent to baran, więc no i jeden i drugi znak mój, bo jestem bykiem, a jeszcze do tego mój baran to jak najbardziej gdzieś się ze sobą łączy. Ale tak, powiedziałbym, że tutaj jest też coś związanego z poczuciem, że przychodzi do Was coś nowe, ewentualnie, że nowy etap, który sobie ostatnio wymyśliliście bądź wymyśliłyście, jest realny do osiągnięcia, ale to momencik. Zobaczcie, z przełożenia jest karta czwórki buław, a czwórka buław mogłaby mówić o energii świętowania, radości, zadowolenia. Ta karta mogłaby, słuchajcie, mówić o ważnych wydarzeniach, takich jak śluby, zaręczyny. Nie wiem, może ktoś otrzyma zaproszenie w tym miesiącu, albo w ogóle przyklepie, potwierdzi jakąś relację. Natomiast czwórka buław to według mnie również karta ukojenia i karta stabilizacji. No bo jak te tradycyjne przynajmniej krzesła mają 4 nogi, no gdzieś one są stabilne, tak samo ta karta mówi gdzieś najprawdopodobniej o tym, że stąpacie twardo po ziemi w tym miesiącu i macie poczucie takiego ukojenia. Jest spokojniej, jest stabilniej, nie ma jakichś huśtawek, nastrojów albo spraw, które rzeczywiście by Was wyprowadzały z równowagi. Zobaczcie, Wy ogólnej energii macie kartę sprawiedliwości, a karta sprawiedliwości w ogóle przedstawia wagi. No,
ewentualnie bliźnięta lub wodniki, czyli cały trygon powietrza, może rzeczywiście macie do czynienia z którymś z tych znaków. Ale karta sprawiedliwości w ogóle mówi o tym, że gdzieś jest balans, że szala się gdzieś wyrównuje, więc jest to potwierdzeniem tylko i wyłącznie tego, że gdzieś będzie spokojniej, że będzie więcej ukojenia, że wasze myśli nie będą szalały i w ogóle nie widzę tutaj jakichś huśtawek nastrojów, co jest całkiem niezłe. Ale karta sprawiedliwości również mogłaby mówić o sprawach sądowych albo w ogóle o sytuacjach, w których czujecie sprawiedliwe potraktowanie was. I to jest, słuchajcie, zwłaszcza w połączeniu z 4 buław, bo ta karta też może sugerować jakieś zawarcie sojuszu, pokoju, podpisanie czegoś ważnego dla was, co będzie jakby na przyszłość dawało wam taką stabilizację życiową, ewentualnie spokój wewnętrzny, którego jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie, przychodzi do was karta 3 buław, czyli karta bramy, karta nowych etapów, karta nowych początków. I ja bym powiedział, że czuję tutaj taki przekaz, zwłaszcza dla osób, które ostatnio wymyśliły sobie nowy etap, który ostatnio może nie wydawał się realny. Tutaj nabieracie takiego poczucia, że jesteście w stanie to osiągnąć i to jest bardzo dobre, bo gdzieś byki odzyskują poczucie mocy i wiary w siebie. W ogóle powiedziałbym, że 3 buław to jest parcie tylko i wyłącznie do przodu, z jakąś motywacją i nawet nie tylko z nadzieją, z wiedzą, że będzie już coraz lepiej. I jest to według mnie karta, która mówi o tym, że oddzielacie przeszłość, czas zimy, czas jesieni, czy w ogóle ostatnie miesiące lub tygodnie i jesteście gotowe na to, żeby gdzieś z tą wiosną przychodziła nowa energia, nowe etapy, siła do nowych projektów. Bardzo ważne. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta głupca. W ogóle na tej karcie jest taki mały lisek przedstawiony. Ja bardzo lubię liski. Tutaj u mnie w okolicy jest całkiem dużo. Widzę je praktycznie codziennie, ale ta karta mogłaby pokazywać kogoś, kto wyrusza w jakiś nowy etap albo w ogóle w jakąś drogę bez przygotowania, na łapu-capu, bez wiedzy, co ją czeka. Ta karta mogłaby przedstawiać dosłownie osobę, która lekceważy coś lub kogoś i jako, że ta karta odchodzi do przeszłości, to jest informacja, że przed podjęciem pewnych ważnych decyzji wolicie poczekać, zastanowić się i dopiero je rzeczywiście podjąć po jakimś tam ewentualnym bilansie zysków i strat. Ewentualnie jakieś nowe początki będą odłożone w czasie, dlatego że gdzieś chcecie się do nich bardziej przygotować i jest to bardzo dobre. Ewentualnie w ogóle, tak jak już powiedziałem wcześniej, macie poczucie większej pewności, jeśli chodzi o to, że następne miesiące, czy w ogóle do końca roku, czy następne lata będą owocne, pełne wigoru, zapału. Na tej zasadzie. To jest fajny przekaz. Zobaczcie, byki, wy przedstawiacie się jako karta 9 monet. Tutaj karta przedstawiająca elficę, która siedzi tutaj sobie z pawiem i odpoczywa. I powiedziałbym tak. Jest to karta samowystarczalności. Karta poczucia, że możecie gdzieś sobie zaufać. Karta, która mówi o poczuciu, że dajecie radę, umiecie ogarnąć, że nie musicie na nikim polegać. Świetnie sobie radzicie ze swoimi emocjami, w ogóle w życiu. W tym miesiącu mam wrażenie, bo jak tak patrzę na tę kartę, to widzę właśnie spokój, taką pewność i zadowolenie, przekonanie o tym, że dzieje się tak jak powinno i wydaje mi się, że właśnie byki mogą troszeczkę odetchnąć w tym miesiącu. Może być dużo spokojniej. Mam też w ogóle wrażenie, że coraz więcej czasu spędzacie na łonie natury i to wam daje bardzo duże ukojenie. Wiadomo, byki to trygon ziemi. Tutaj bym też powiedział, że ta 9 monet sugeruje, że dużo wam nie potrzeba
i naprawdę umiecie docenić to, co macie. Małe przyjemności, spokój, ukojenie właśnie. Zobaczcie, jaka jest dla Was rada i to jest zastanawiające, dlatego, że jest tutaj rycerz buław na takim, ognistym koniu. I ta karta mogłaby przedstawiać osobę, która jest w gorącej wodzie kąpana, osobę, która szybko podejmuje decyzje, bez zastanowienia, jest wybuchowa i nerwowa i takich osób unikać, ewentualnie unikać takich zachowań, takiego podejmowania decyzji w stresie, w ponagleniu. To jest dosyć taka sprzeczna karta z całością czytania, dlatego że widzę u Was tyle spokoju i ukojenia, że szczerze mówiąc nie wiem, czemu pokazał się ten rycerz buław. Ja bym powiedział też tak. Jeśli pewne sprawy się opóźniają w tym miesiącu bądź są odłożone w czasie, to proszę ich nie przyspieszać. Jest to bardzo dobre. Czego nie robić, czego unikać? Zobaczcie, jest tutaj 4 kielichów, a 4 kielichów to, ja bym powiedział, że mogłaby być karta niepewności. Niepewności i poczucia, że ktoś Was traktuje jak pies ogrodnika, ktoś się zachowuje tak, albo w ogóle sytuacja, w której Wasze życie jest gdzieś pod znakiem zapytania. Znaczy nie życie, ale Wasza sytuacja jest pod znakiem zapytania przez pewne osoby. Może wybuchowe, może kontrolujące, może baran, lew, strzelec. Powiedziałbym, że takich sytuacji i takich osób unikać, dlatego że Wy na tyle umiecie sobie poradzić ze sobą, ze swoimi emocjami, z wyzwaniami życia, że takiej niepewności nie potrzebujecie. Tak bym powiedział. 4 kielichów też w ogóle sugeruje, żeby spędzać dużo czasu w tym miesiącu na planowanie, na zastanawianie się, na przebywanie w swojej strefie myśli i wymyślaniu sobie jakichś nowych wyzwań na przyszłe miesiące. Na przykład w maju skok na bungee, nie wiem, w kwietniu rozpoczęcie nauki języka, w kwietniu, to już na odwrót, w kwietniu bungee, w maju kurs językowy, w czerwcu, wspinaczka, jeszcze w kolejnym miesiącu, wybranie się z ukochaną osobą, czy z przyjacielem, z przyjaciółką pod namiot. Jakieś wyzwania sobie ponakreślać już teraz w kwietniu. Przejdźmy do sfery miłościowo-uczuciowej. Jaka będzie dla Was ogólna energia byki? Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się Wasza druga połówka w relacjach? Miło, miło. Może jakieś wspólne wyjazdy? Jak Wy się przedstawiacie? I pojawił się znowu rycerz buław. To ciekawe, bo mi się wydaje, że w miłości i w uczuciach może być pewnego rodzaju roztrzepanie, próba ujarzmienia sytuacji, ale to zaraz, słuchajcie, bo się pogrążę. Jaka będzie rada? I czego raczej nie robić, czego unikać? Już słuchajcie, chyba rozumiem, o co chodzi. No dobrze. Miałem powiedzieć, że sporo sprzeczności się pojawiło, ale to jest nieprawda, dlatego że gdzieś mi to tutaj się wszystko zawiązuje. I zacznijmy od tego, że z przełożenia dla relacji i związków jest karta 5 mieczy i ona mogłaby mówić o braku komunikacji lub o zamiataniu spraw pod dywan, o jakichś lekkich foszkach z przeszłości, z poprzednich tygodni lub miesięcy, które nie były rozwiązane, tylko po prostu tam po kilku dniach
zaczęłyście na nowo ze sobą rozmawiać jakby nigdy nic. No tutaj mam wrażenie, że albo coś takiego się powtarza, albo w ogóle właśnie jest to energia z poprzednich dni, miesięcy, tygodni. No, wypadałoby komunikować się na bieżąco, bo wtedy nie nawarstwi się pod tym dywanem, no bo jak już się nawarstwi, to wybuchnie, bez sensu. Jeśli chodzi o single, to z przełożenia dla Was piątka mieczy, no mogłaby mówić, szczerze mówiąc, o braku działania z Waszej strony, na tej zasadzie, że jeśli rzeczywiście kogoś chcecie, a nawet konkretną osobę, to gdzieś sobie po prostu odpuszczacie, trzymacie tą osobę na dystans. Single, które nie mają nikogo na oku, mam też w ogóle wrażenie, że w kwietniu trochę odpuszczają. Nie sądzę, żeby tutaj było jakoś dużo randek, przynajmniej nie z Waszej inicjatywy i zaraz do tego przejdę. Zobaczcie, w ogólnej energii dla związków jest karta kochanków. Kochankowie to bliźnięta, waga lub wodnik, czyli ten trygon powietrza. Ale ta karta, zobaczcie, przedstawia Adama i Ewę, którzy tutaj mają splecione dłonie. I ta karta mogłaby sugerować, że jest to dobry miesiąc na to, aby pogodzić się, porozmawiać, wyjaśnić sobie trudną sprawę, która była po prostu zamieciona pod dywan. Ten miesiąc gdzieś tutaj sprzyja unii, wybaczeniu sobie i w ogóle poprawieniu kontaktów pomiędzy Wami. Nad tym trzeba popracować, ewidentnie, mam takie wrażenie. Jest nad czym w tym sensie, że Wasza relacja gdzieś ma fajną bazę, której nie fajnie by było przykrywać jakimiś tam, wiecie, słabostkami. Jeśli chodzi o single, to w ogólnej energii dla Was karta kochanków mogłaby mówić o tym, że po pierwsze jest Wam może w głowie ktoś z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik. Ewentualnie ta karta mogłaby sugerować, że w tym miesiącu może pojawić się ktoś, komu po prostu wpadniecie w oko i najprawdopodobniej gdzieś będzie chciał lub chciała się pobratać, zaprosić na randkę, w ogóle umówić się i wydaje mi się, że ten miesiąc sprzyja poznawaniu nowych osób, tylko nie jestem pewien, czy tego chcecie. Zobaczcie, druga połówka Wasza w związkach przedstawia się jako karta świata. I karta świata, przedstawia tutaj taką kolorową i roztańczoną kobitkę. I z jednej strony mogłaby to być osoba, która trochę lekceważy Wasze potrzeby, nie do końca Was słucha i tak jak wcześniej mówiłem, jest to fantastyczny miesiąc, aby rzeczywiście nad tym popracować. Tym bardziej, że ja tutaj widzę, że jesteście osobą dosyć hardą w uczuciach i emocjach. Ale jeszcze bym powiedział, że najprawdopodobniej czekają Was tutaj wspólne podróże z drugą połówką. W ogóle karta świata sugeruje otwarcie nowego etapu, a pożegnanie poprzedniego, starego i znowu potwierdzenie tego, że jest to dobry miesiąc na wybaczenie i gdzieś rozpoczęcie od nowa. Jeśli chodzi o single, to zobaczcie, przychodzi do Was karta świata. A karta świata może sugerować właśnie podróże, być może nawet zagraniczne, ewentualnie możliwość poznania kogoś podczas podróży, ale jeszcze ta karta w ogóle pokazuje, że jesteście w fantastycznym nastroju w tym miesiącu i nie ukrywam, że przyciągacie innych. Może tutaj być sporo wyjść, spotkań towarzyskich, jakichś tam, wiecie, jajeczek świątecznych na przykład. I mi się wydaje, że taką swoją otwartością, radością, optymizmem przyciągacie innych. To jest bardzo ciekawe. Zobaczcie, Wy w związkach pokazujecie się jako rycerz buław na nosorożcu, którego bardzo lubię. Nosorożce w ogóle są super. Ale rycerz buław to jest w ogóle baran, lew, strzelec, więc może macie kogoś na myśli z trygonu ognia. Ale w ogóle ktoś troszeczkę rozjuszony, trochę kontrolujący, trochę przejmujący inicjatywę i popędzający drugą osobę. I mi się wydaje, że jeśli wcześniej były problemy komunikacyjne,
ignorowanie waszych potrzeb, niespełnione jakieś obietnice, no to tutaj bierzecie się i nie odpuścicie. Takie mam wrażenie. Na pewno jesteście osobą, która prowokuje konkretne, szczere rozmowy, które są wam potrzebne. Nie czekajcie na drugą osobę, aż to zacznie. Zobaczcie, single pokazują się jako rycerz buław, czyli osoba, która mogłaby troszeczkę odpychać adoratorów i adoratorki, których gdzieś najprawdopodobniej będzie całkiem sporo. Ale czego odpychacie? No, tego już nie wiem, to wy wiecie najlepiej. Wydaje mi się, że po prostu przez jakiś poprzedni zawód w przeszłości, a propos poprzednich partnerów lub partnerek, po prostu wam się trochę nie chce przechodzić przez to samo znowu i tak jakby no nie macie ochoty. Nie macie ochoty na to, żeby ktoś no gdzieś tutaj wchodził w wasze życie. Powiedziałbym tak, jasne, ważne jest odrobienie lekcji z przeszłości i gdzieś zaznaczanie swoich granic, ale nie bądźcie na anty, bo tutaj coś fajnego, wzbogacającego wasze życie może się pojawić. Zobaczcie, w Radzie dla Związków jest karta maga. A karta maga dosłownie pokazuje kogoś, kto czaruje, flirtuje, daje obietnice bez pokrycia, nie dotrzymuje obietnic. I powiedziałbym w ten sposób. Pilnować, czy rzeczywiście druga osoba dotrzymuje słowa. Niech tutaj nie robi maślanych oczu i niech nie obiecuje, tylko rzeczywiście mają być widoczne, zauważalne skutki czyjegoś działania. Jeśli jest jakieś wybaczenie, określić sobie tutaj zasady, co nie działało wcześniej i co zrobić, żeby teraz zaczęło działać. Karta maga też w ogóle mówi do osób, które nie mają żadnych kryzysów, żeby więcej razem flirtować, podsycać namiętność, no i gdzieś wykorzystać to, że wiosna idzie w sprawach łóżkowych. Jeśli chodzi o radę dla singli, to jest tutaj karta maga, czy tam magiczki, alchemika. I ta karta sugerowałaby, żeby po pierwsze flirtować, umawiać się na randki. Jeśli już rzeczywiście emanujecie i tryskacie tym optymizmem i inne osoby się wami interesują, to wykorzystać to. Dać komuś szansę i nie chodzi o to, że już po pierwszej randce, ktoś ma być miłością waszego życia, ale gdzieś, fajnie będzie poznawać nowe osoby i też siebie gdzieś wzbogacić. Taka jest rada. Mag też ma wszystkie narzędzia, żeby coś zrobić, żeby działać i jest to informacja, że niczego wam nie brakuje, zupełnie. Czego nie robić, czego unikać w związkach i w relacjach? No i właśnie jest to karta 4 monet. Mogłaby ta karta przedstawiać jakiegoś uparciucha, osiołka. Ta karta sugeruje, żeby czasami poluzować granice i zrobić coś ewentualnie w sposób zabawny, zasugerować coś drugiej osobie, ale nie w taki agresywny, oceniający sposób jak karta rycerza buław, tylko właśnie w taki żartobliwy. Tutaj bym powiedział, że taka żartobliwość i humor na pewno gdzieś pomoże w porozumieniu z partnerem lub z partnerką. Powiedziałbym też, że wypadałoby postarać się zrobić tak, żeby druga osoba zapraszała na randki. I chyba, że wy chcecie to zrobić. Coś nowego wam się przyda. Czego nie robić i czego unikać dla singli? 4 monet, czyli ewentualnie jakieś ograniczanie siebie, swoich możliwości, stawianie przed sobą muru. Nie robić tego. Otworzyć się, bo gdzieś mam wrażenie, że naprawdę macie szansę zawrzeć fajne znajomości, które poprawią wam nastrój, ale wy już i tak macie super nastrój w tym miesiącu. 4 monet sugeruje, że znowu nic wam nie brakuje, jesteście skarbem, więc nie myślcie sobie, że jesteście, nieatrakcyjni, nieatrakcyjne, nieinteligentni, nieinteligentne. Nie, wręcz przeciwnie. Sprawdźmy teraz, co zadzieje się w pracy i w finansach. Jaka będzie ogólna energia na kwiecień.
Byki, co przychodzi i co się pojawia. O, naprawdę nieźle. Co odchodzi do przeszłości? Jak wy się przedstawiacie? Byki, świetnie, naprawdę dobry przekaz. W ogóle to ogólne czytanie na miłość też myślę, ale i na pracę. Rada dla was. I czego raczej nie robić, czego unikać. Momento. No to ciekawe, dlatego że tutaj z przełożenia pokazała się karta Księżyca. I ta karta mogłaby mówić o czymś ukrytym, o czymś niejasnym, ale mi się wydaje, że coś po prostu niepostrzeżenie, niespodziewanie się wydarzy. Coś na waszą korzyść. Być może wcześniej było coś ukrywane wam, niemówione a propos dodatkowych pieniędzy, dodatkowych możliwości. Ktoś was jeszcze sprawdzał? No, być może. Karta Księżyca mogłaby sugerować jakąś odmianę, no bo Księżyc ma swoje różne fazy. Tu jest przedstawiony i jamnik, i wilk. Ja bym powiedział, że czeka kogoś tutaj transformacja. Być może lepsze stanowisko, więcej pieniędzy, albo zupełnie jakaś zmiana zawodowa. No zobaczcie, tutaj w ogólnej energii macie kartę Pazia Kielichów, który sugeruje tutaj osobę, no takiego może lekkoducha, osobę tryskającą właśnie optymizmem, która nie szczędzi pieniędzy na przyjemności i zabawy. Być może rzeczywiście, no gdzieś jest wam to w głowie, ale powiedziałbym, że Paź Kielichów to może być nowa osoba w pracy, może młodsza, nie do końca doświadczona, ale gdzieś, no, macie całkiem niezłe kontakty, może nawet romantyczne. Paź Kielichów to mogą być nowe oferty i nowe etapy zawodowe. Zobaczcie. Przychodzi do was karta Asa Monet. Fantastyczna karta, bo ona jest właśnie związana ze sferą zawodową, ze sferą edukacyjną i ona właśnie mogłaby mówić o nowych etapach, jeśli chodzi o pieniądze. Inny wymiar godzin, coś pozytywnego, inny kontrakt, zmiana, podwyżka. O to wszystko warto się starać. As Monet jak najbardziej mógłby sugerować, że jest to dobry miesiąc na rozpoczynanie remontów bądź ewentualnie planów, jeśli chodzi o zakup nieruchomości lub budowę. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta pustelnika, a pustelnik mógłby sugerować, że pracujecie sami w samotności i macie na swoich barkach bardzo dużo obowiązków. No, gdzieś tutaj też jest nieumiejętność dostrzeżenia światełka w tunelu, jeśli chodzi o wasz rozwój zawodowy czy edukacyjny. Ale ta karta odchodzi do przeszłości. No tutaj w ogólnej energii jest Paź Kielichów i wychodzi na to, że jest dużo chętnych osób do pomocy, jeśli chodzi o wasze obowiązki. Można troszeczkę odsapnąć. Tutaj zobaczcie, wy przedstawiacie się jako król buław, ewentualnie królowa. Możecie sobie odwracać tę energię. No słuchajcie, jest to ktoś, kto lubi romansować, więc może ktoś z was romansuje w pracy lub w szkole, na uczelni. Czy chcecie? No słuchajcie, czy jest to dobry pomysł, czy nie, to tutaj już trzeba będzie sprawdzić prywatnie, ale król buław to w ogóle też jest osoba, która jest pewna siebie, dobrze zarządza swoim czasem, czy też dobrze deleguje zadania dla innych. Jest osobą, no taką wymagającą, ale empatyczną i wydaje mi się, że gdzieś wydatki macie pod kontrolą. Gdzieś umiecie złapać balans pomiędzy
wydawaniem na zabawy czy tam na przyjemności, a pomiędzy wydawaniem na sprawy ważne. Zobaczcie, jaką macie tutaj radę. W radzie jest karta trójki monet, a jest to karta budowania nowych fundamentów. Ewentualnie karta nauki, ale to zaraz. O co chodzi z budowaniem tych fundamentów? Rzeczywiście jest to dobry czas na to, aby rozpoczynać remonty, rozpoczynać budowę, starać się gdzieś o nową pracę lub o nowe mieszkanie, może nowe warunki pracy. Trójka monet jest to karta, która przedstawia uczniów i nauczyciela, więc wypadałoby w tym miesiącu wykorzystać, że będzie troszeczkę luźniej i na przykład w międzyczasie spróbować złapać jakąś nową wiedzę. Zapisać się na jakiś kurs, pokazać pracodawcy, że gdzieś zależy Wam na rozwoju. To naprawdę zaplusujecie. Czego nie robić, czego unikać? I jest to karta sprawiedliwości, która pokazała się w ogólnym czytaniu. Ja bym powiedział tak. Nie obawiać się dociekać sprawiedliwości, czyli prosić o podwyżki, negocjować, starać się gdzieś tutaj o inne bądź lepsze stanowisko. Ta karta sugeruje, że jest to dobry miesiąc na załatwianie spraw sądowych. Jeśli chcecie jakieś, zapomogi, pożyczki, kredyty, cokolwiek, w tym miesiącu może rzeczywiście być troszeczkę łatwiej. Karta sprawiedliwości sugeruje też, żeby właśnie zachować balans pomiędzy wydawaniem pieniędzy na rzeczy ważne i mniej ważne, ale wydaje mi się, że Wy to już macie. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, cześć i papa.